Witamy Was serdecznie, Dzisiu Jurek i wuja Rybol. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, odpowiadając na pytania wędkarzy, coś o karłowaceniu ryb. Weźmiemy sobie dwa aspekty karłowacenia ryb. Nie będziemy wchodzili w jakieś tam nie wiadomo jakiego pochodzenia problemy kiedy ryby nam karłowacieją, tak? Na przykład jedziemy nad jezioro i okazuje się, że na tym jeziorze łowimy same takie podleszczaki albo leszczaki, jak to tak się, albo glapy tak się mówiło. Ty, co wczoraj nałapać? Ty, ja wczoraj na same glapy brałem. Same glapy wczoraj brałem. Te komary, weź, normalnie komary mnie wykończą. Dobra, jedziemy sobie nad jezioro, rzucamy wędki, same glapy takie biorą. No nie ma innych ryb, tylko same glapy biorą. Dlaczego te glapy? O co tu chodzi z tym karłowaceniem? Sama ryba nie jest w sobie winna. Karłowacenie ryb to jest obrona organizmu właśnie przed szkodliwymi warunkami środowiska. Może nie tyle, no i szkodliwymi można powiedzieć też, ale dajmy na to ubogimi, niewłaściwymi warunkami środowiska. Co tu się zalicza właśnie do tych warunków? Dlaczego? O co tutaj chodzi? Częstym przypadkiem chodzi tutaj o karasie. W małych stawkach wiejskich jest dużo karasia i tam będzie tyle wody. Karaś jest bardzo, bardzo odporną rybą. Kiedyś zrobię Wam osobny odcinek na temat karasia, to się zdziwicie, ile karaś potrafi przeżyć. Nawet potrafi przeżyć suszę przez 3 miesiące. No, to jest taka zajawka. Jak będziecie chcieli o karasie, to powiedzcie, zrobimy osobny film. Chodzi przeważnie jedziemy gdzieś na wieś, tam jest jakaś sadzawka, w której jest pełno karasi. Karaś jest z karłowaciała. Dlaczego ten karaś jest z karłowaciała? Tak jak już wspomniałem, płytka sadzawka, silnie zeutrofizowana, czyli jest tam dużo mułu, dużo jakiejś roślinności, dużo pasożytów i mało pokarmu, ponieważ tego karasia jest zbyt dużo. Jeżeli jest zbyt dużo ryby w zbiorniku, mówimy też o jeziorach, na przykład niektóre jeziora mają zbyt dużą ilość leszcza, leszczyka, podleszczaka, glapy, jak zwał, tak zwał, wy macie pewno jeszcze swoje nazwy, no, napiszcie jak mówicie na te podleszczaki, glapy, czy tam inne pseudoleszcze. Jeżeli jest zbyt mało pożywienia, po prostu organizm nie będzie rósł do dużych rozmiarów, ograniczy się tylko do pewnego wymiaru i on dalej nie urośnie bez odpowiedniej ilości witamin, protein i tego wszystkiego, co sobie ryba bierze z jedzenia. Następnym czynnikiem jest ilość wody. Jaki to jest zbiornik. Na przykład akwaryści kupują rybę i teraz jakąś z Amazonki. W Amazonce ta ryba rośnie do rozmiarów 2 metrów, ale w akwarium ona nie przekroczy, dajmy na to, tych centymetrów 40. Wszystko zależy od akwarium. Jeżeli akwarium będzie duże, no to ryby będą rosły większe, ale pamiętajcie, będą rosły większe przy odpowiednich obsadach ryb, tak? Akwarium jest kontrolowanym środowiskiem, możecie dawać więcej pokarmu, mniej pokarmu. Ja bym robił tak, że ja miałem akwarium, to moje rybki dostawały raz dziennie, 1 dzień w tygodniu, nie dostawały nic. Po prostu nigdy nie były objedzone tak, żeby to jest taki ukłon w stronę akwarystów. Pamiętajcie, nie przekarmiajcie ryb, albo na przykład niektórzy robią tak, że nie karmią parę dni, a później 1 dzień walą im tyle, że po prostu te ryby są napęczniałe, żołądki rozwalone, rozciągnięte. Tak też się nie robi. Wracamy do karłowacenia, karłowatości ryb. Powiedzieliśmy sobie o braku pożywienia, to jest podstawowy warunek, odpowiednia dostępność pokarmowa. Jeżeli jest odpowiednia dostępność pokarmowa, mówię o stawach, o jeziorach, ryba urośnie nam do
rozmiarów, które sobie życzymy. Jeżeli nie, no to niestety niektóre jeziora są, czy stawki po prostu są przerybione karłowaciejącymi rybami i niestety musimy, żeby to naprawić, to musimy to odłowić, przyjrzeć się, co w tym jeziorze jest nie tak, czego w tym jeziorze nie ma, co nie występuje, może nie ma roślinności, nie ma pożywienia, ta ryba i karłowacieje, albo po prostu jest jej za dużo, albo następnym czynnikiem jest po prostu zła jakość wody, czyli nadmiar azotanów, brak filtracji, brak przepływu tej wody zahamuje też wzrost ryby. A dlaczego? Bo po prostu natura już wie, że jeżeli nie będzie miała pokarmu, że ta ryba nie będzie miała pokarmu i żeby utrzymać ją przy życiu, ona po prostu musi zatrzymać ją w pewnym okresie, w pewnym etapie. Mówię, że natura zatrzymuje to w pewnym etapie, na pewnym etapie, żeby po prostu ta ryba później, jak urośnie duża, to ona zdechnie, uśnie, śnie z braku pokarmu. A jeżeli będzie cały czas mała, to ona gdzieś sobie tamtego robalka jakiegoś gdzieś tam wygrzebie i po prostu to będzie wystarczający posiłek dla niej, żeby przeżyć, do przeżycia. Pamiętajcie, że natura robi wszystko, żeby organizm przeżył. Tak samo będzie i z ludźmi, jeżeli będziemy jedli monotonnie jedyna dieta, organizm prędzej czy później upomni się o swoje. I tak samo jest z rybami, tylko to jest trochę krótszy układ genetyczny, także u ryb występuje to częściej, tak? No i zbyt małe jezioro, zbyt mały zbiornik, zbyt duża ilość ryb, dziadowska woda, brak dostępności do pokarmu, to wszystko są czynniki, które doprowadzają do karłowacenia ryb. U nas największym takim, z czego ja pamiętam, jak u nas mówię w Polsce, ale nie tylko, są to przeważnie stawki z karpiami albo jeziora z leszczami. Czy wpuszczenie szczupaka pomoże? Oczywiście, że nie pomoże. Puścisz suma, wpuścisz szczupaka, wytnie wszystko do ostatniej ryby i wtedy problem zaczyna się pojawiać u tych drapieżników, zjadają się nawzajem i zostaje król jeziora, na przykład szczupak. To wam tak pokrótce mówię. Pamiętajcie, zawsze musicie rozgraniczyć stawy, oczka wodne i jakieś dołki i jeziora, bo jeziora to są osobne siedliska i rzeki. Na ten temat też zrobię kiedyś wam filmik. No i teraz następne takie, co chciałem wam powiedzieć, że co się dzieje, dlaczego ryba karłowacieje, to jest chów wsobny. Chów wsobny to jest nic innego, jak prosto mówiąc, mama z córką, tata z siostrą, teściowa, wszystko w stadzie, krzyżuje się jako rodzina, także to się nazywa chów wsobny, gdzie bardzo pokrewne osobniki krzyżują się między sobą, czyli genetyczna, no i w tym czasie wytwarza się genetyczna wada właśnie w postaci karłowacenia, zniekształcenia lub innych. Powiem wam, jakie są objawy właśnie tej karłowatości genetycznej, nie? No to one będą tak jak mniejszy wzrost, karłowacenie, bo o tym jest mowa. Na przykład mogą mieć na przykład wielkie, wypukłe oczy przy karłowatości genetycznej, bo to są już defekty genetyczne, tak? Zdeformowany szkielet, te ryby mogą jakoś tak dziwnie wyglądać, mogą dziwnie się zachowywać, pływać dziwnie, czyli mają zaburzenia nerwowe i ruchowe. To wskazuje na defekty genetyczne. Czasami się tak zdarza, że kupujemy wylęg, podchowujemy ten wylęg i gdzieś w tym wylęgu widzimy
właśnie ryby o takich cechach, to już jest znak, że gdzieś tam w jakimś gospodarstwie rybackim jakiś procent, skądś gdzieś tam materiał był, na przykład była siostra z bratem, albo na przykład siostra z tatą, to już resztę sobie dopowiedzcie sami, ale dopuszczalne jest na ileś tam pokoleń takie krzyżowanie, nie? Co ileś tam pokoleń takie krzyżowanie można wykonać. W tym czasie muszą być krzyżowania z kolegami z pracy, gdzieś tam z innej wioski, czy jak zwał, tak zwał. Jak sobie to interpretujecie, to wasze. Myślę, że wiecie, o co chodzi w tym chłowie wsownym. No i jeszcze do tego co wam mówiłem, zła woda, warunki sanitarne, pasożyty, jakieś choroby, to po prostu wszystko. Czasami jest tak, że jak jest dużo pasożytów, ta ryba po prostu nie pobiera pokarmu, bo ona walczy z tymi pasożytami, próbuje z siebie zgonić te pasożyty, pływa, ociera się, ma wybroczyny, organizm walczy z chorobami, a ona nie jest w stanie pobierać normalnie pokarmu i wtedy też dochodzi do karłowacenia. Akwaryści doskonale o tym wiedzą, że nie będą mieli odpowiednich rozmiarów ryb w akwarium, takich jak w rzekach i jeziorach występują, i to też jest zatrzymanie rozwoju na jakimś tam etapie, to jest też karłowacenie ryb. Myślę, że troszeczkę wam opowiedzieliśmy. Pan Zdzisiu Jurek sobie odpoczywa. Także pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie, i połamania kija na okolicznych drzewach. Pozdrawiam was serdecznie. Ryba nie myśli, ale swoje wie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło.